Stolica Stanów Zjednoczonych to nie tylko centrum polityczne kraju, miejsce obrad kongresu i rezydencja prezydenta USA. To także miasto pełne historii, monumentalnych budowli, światowej klasy muzeów i niezwykłych symboli amerykańskiej tożsamości. Waszyngton DC zachwyca także tych, którzy szukają inspiracji w nauce, technice i kosmosie. To właśnie tu, obok międzynarodowego lotniska Dulsa, znajduje się jedno z najważniejszych muzeów lotnictwa i astronautyki na świecie – Stephen Udvar-Hazy Center, będące częścią słynnego Smithsonian National Air and Space Museum. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was do tego niezwykłego miejsca, gdzie na ogromnej przestrzeni ekspozycyjnej zgromadzono jedne z najważniejszych artefaktów w historii lotów. Od pionierskich konstrukcji samolotów, przez myśliwce i bombowce, aż po kapsuły załogowe, satelity i wahadłowiec Discovery, który wykonał 39 misji na niską orbitę okołoziemską. Zapraszam więc na kolejną kosmiczną wyprawę w cieniu promu kosmicznego i satelitów epoki zimnej wojny. W dwóch olbrzymich hangarach o łącznej powierzchni ponad 31 tysięcy m2 znajduje się około 3000 różnych eksponatów. Powstanie tego muzeum było odpowiedzią na stale rosnącą liczbę artefaktów znajdujących się w kolekcji National Air and Space Museum. Główny oddział, mieszczący się przy National Mall w centrum Waszyngtonu, nie był w stanie pomieścić wszystkich zgromadzonych eksponatów. Ta niecodzienna nazwa muzeum pochodzi od imienia i nazwiska Stephena Udvar-Hazyego, węgierskiego imigranta i współzałożyciela firmy leasingowej specjalizującej się w samolotach. To właśnie on w 1999 roku przekazał $65 milionów na budowę nowej placówki. Później, w 2008 roku, dołożyła się jeszcze firma Airbus Americas Incorporation, wspierając muzeum kwotą 6 milionów. Ale to nie wszystko. Warto wiedzieć, że na mocy specjalnej umowy z NASA właścicielem wielu kluczowych artefaktów z ery kosmicznej, takich jak kapsuły Mercury, Gemini, Apollo, satelitów i promów kosmicznych, jest właśnie Instytut Smithsona. Dzięki temu Udvar-Hazy może dziś prezentować jedną z najbogatszych i najbardziej imponujących kolekcji astronautycznych na świecie. Zobaczmy więc, jakie kosmiczne skarby skrywa to niezwykłe miejsce. Zwiedzanie zacznę od hangaru Boeing Aviation, choć od razu zastrzegam, że jest niemożliwością, abym opowiedział o wszystkich eksponatach. Pokażę tylko te, które przyciągnęły moją uwagę. W czasie II wojny światowej Niemcy stworzyli wiele konstrukcji lotniczych, które co prawda kiedyś siały grozę i zniszczenie, to jednak fascynują do dziś swoim wyprzedzającym epokę podejściem. W muzeum tym znalazłem kilka ciekawych, rzadkich i często owianych legendą egzemplarzy. Dornier 335 Pfeil, czyli strzała. To jeden z najbardziej zaawansowanych samolotów tłokowych, jakie kiedykolwiek zbudowano. Miał nietypową konstrukcję z dwoma silnikami w układzie tandemowym. Jeden z przodu, drugi z tyłu kadłuba, napędzający, pchający śmigło. Dzięki temu osiągał prędkość ponad 765 km/h, co czyniło go najszybszym samolotem śmigłowym II wojny światowej. Samolot był wyposażony w fotel katapultowy, co w tamtych czasach było prawdziwą rzadkością. Alianci nazywali go Arrow, strzała, ale mieli tylko znikome informacje na jego temat i do końca wojny był owiany tajemnicą. Egzemplarz w Udvar-Hazy to jedyny zachowany Dornier 335 na świecie. To, co wygląda jak malutki helikopterek, to Focke Achgelis 330A Bachstelze, czyli pliszka. W sumie to nie samolot, a wiatrakowiec holowany. Unikatowy i rzadko spotykany przykład lotniczej myśli technicznej III Rzeszy. FA-330 był przeznaczony do holowania za niemieckimi ubotami i służył jako mobilny punkt obserwacyjny zwiększający zasięg widzenia okrętu podwodnego. Podczas spokojnego rejsu wiatrakowiec był holowany na linię długości około 150 metrów. Prędkość ubota i opór powietrza sprawiały, że rotor zaczynał się obracać i unosił pilota do góry, dając mu zasięg widzenia do 40 km, w porównaniu do zaledwie kilku kilometrów z pokładu okrętu.
W razie zagrożenia FA-330 można było natychmiast odczepić, a pilot miał szansę wodować i być wciągnięty z powrotem na pokład. W Udvar-Hazy Center znajduje się autentyczny egzemplarz tego wiatrakowca, jeden z nielicznych zachowanych na świecie. Głęboko z tyłu skrywa się ledwo widoczny Lipisz DM-1. Choć nigdy nie wzleciał, ten eksperymentalny szybowiec o układzie delta stanowił krok w stronę przyszłości. Został zaprojektowany przez Aleksandra Lipisza, pioniera konstrukcji bezogonowych i skrzydeł delta. Miał posłużyć do testów aerodynamicznych przed budową rakietowego myśliwca Lipisz P-13A. Po wojnie Amerykanie przetransportowali go do USA i testowali w tunelach aerodynamicznych. A oto potężny Arado AR-234B Blitz, czyli błyskawica. Pierwszy w historii odrzutowy samolot bombowy, który wszedł do operacyjnego użycia. Był szybki, trudny do przechwycenia i wykorzystywany głównie do rozpoznania i nalotów precyzyjnych. Napędzany był 2 silnikami odrzutowymi Jumo 004, tymi samymi, które zastosowano w Messerschmittie 262. Potrafił osiągać prędkość około 740 km/h i miał zasięg około 1600 km. Dzięki dużej prędkości często unikał przechwycenia przez alianckie myśliwce. Pilot siedzący w szklanej kabinie miał doskonałą widoczność. Jak plotka głosi, jeden z AR-234 przeprowadził misję zwiadowczą nad Normandią zaraz po lądowaniu aliantów w 1944 roku, bez kompletnie żadnego kontaktu z wrogiem. Egzemplarz z Udvar-Hazy to jedyny zachowany AR-234 na świecie. Tuż obok znajduje się nie mniej ciekawy Heinkel HE-219, zwany Puchacz, jeden z pierwszych nocnych myśliwców wyposażonych w pokładowy radar, zbudowany z myślą o przechwytywaniu alianckich bombowców podczas nocnych nalotów. Posiadał zaawansowane uzbrojenie i świetną widoczność z kokpitu. Wyposażony był również w podwójny układ foteli katapultowych, jako jeden z pierwszych samolotów na świecie. Dzięki radarowi FUG-220 Liechtenstein mógł wykrywać wrogie maszyny nawet w całkowitej ciemności. Również w tym przypadku Muzeum Udvar-Hazy posiada jedyny zachowany egzemplarz Heinkla 219 na świecie. Reszta została zniszczona w czasie wojny. Przejdźmy teraz do jednego z najważniejszych niemieckich myśliwców II wojny światowej. Focke-Wulf F-190 w wersji F-8 był samolotem szturmowym, przystosowanym do atakowania celów naziemnych. Był solidny, dobrze opancerzony i szybki. Osiągał prędkość około 650 km/h. Jego silnik gwiazdowy dawał mu przewagę na niskich i średnich pułapach. Był również trudnym przeciwnikiem dla alianckich myśliwców, dopóki nie pojawił się P-51 Mustang. W muzeum tym możemy podziwiać oryginalny egzemplarz zdobyty przez aliantów. W tym odcinku zobaczymy jeszcze jeden niemiecki samolot z okresu II wojny światowej, ale on znajduje się w innym miejscu muzeum. W muzeach lotnictwa dominują najczęściej samoloty produkcji amerykańskiej, brytyjskiej i niemieckiej. Tymczasem Udvar-Hazy Center skrywa prawdziwe perełki japońskiej inżynierii z czasów II wojny światowej. To nie tylko egzotyczne konstrukcje, to unikalne świadectwa strategii, myśli technicznej i dramatycznej historii na Pacyfiku. Przyjrzyjmy się więc samolotom, których nie zobaczycie nigdzie indziej. Pierwszy z nich to Kawanishi N1K2 Shindenkai, uważany za najlepszy japoński myśliwiec końca wojny. Był odpowiedzią na amerykańskie Hellcaty i Corsery. Szybki, zwrotny, silnie uzbrojony. Oparto go na konstrukcji myśliwca lądowego N1K1, który z kolei wywodził się z wodno-samolotu. Miał 4 działka 20 mm, doskonałą zwrotność i opancerzoną kabinę. To była rzadkość wśród japońskich maszyn. Amerykańscy piloci, którzy przechwycili te maszyny, byli pod wrażeniem ich osiągów. W Udvar-Hazy znajduje się jeden z 2 zachowanych egzemplarzy na świecie. Tuż obok stoi Aichi M6A1 Seiran, najbardziej niezwykły japoński samolot z II wojny światowej. Seiran to bombowiec przeznaczony do startu z okrętów podwodnych typu I-400. Miał być tajną bronią do ataku na kanał panamski. Skrzydła i stateczniki były składane
by zmieścić się w hangarze podwodnego lotniskowca. Cała procedura startu, wynurzenie okrętu, montaż i katapultowanie samolotu miały trwać mniej niż 30 minut. Planowano nawet atak na Zatokę San Francisco, ale ostatecznie pomysł nigdy nie został zrealizowany. Egzemplarz w Udvar-Hazy to jedyny zachowany Seiran na świecie. Tutaj z kolei widzimy kadłub dwusilnikowego ciężkiego myśliwca Kawasaki Ki-45 Kai Toryu, który pierwotnie przeznaczony był do walki z bombowcami. W wersji tu prezentowanej, czyli Kai-C, był używany jako nocny myśliwiec z radarami i reflektorami. Co ciekawe, wyposażony został w uzbrojenie przeznaczone do atakowania bombowców od spodu. Brał udział w desperackich atakach kamikadze pod koniec wojny i dlatego być może jest jednym z 2 egzemplarzy Toryu na świecie. Drugi kadłub należy do Kyushu J-7W-1 Shinden, futurystycznego myśliwca przechwytującego o układzie kaczki, zaprojektowane w odpowiedzi na zagrożenia amerykańskimi B-29. Pewnie zastanawiacie się, co to oznacza w układzie kaczki. Chodzi o to, że sterowanie wysokością odbywa się nie za pomocą poziomego statecznika z tyłu, ale małymi skrzydełkami z przodu kadłuba, zwanymi właśnie kanardami, z francuskiego kaczka. Tak więc sylwetka samolotu przypomina trochę pływającą kaczkę. Mała głowa z przodu i większe skrzydła z tyłu. Generowało to lepszą manewrowość i możliwość eliminacji klasycznego ogona, co z kolei zmniejszało opór. Miał być szybki, silnie uzbrojony i trudny do trafienia, ale wojna zakończyła się zanim wszedł do produkcji. Zbudowano tylko jeden egzemplarz, który dziś można oglądać właśnie tu, w Udvar-Hazy. Ten olbrzym to Nakajima J1N1S Gecko. Początkowo projektowany był jako myśliwiec eskortowy dalekiego zasięgu, ale szybko został przekonwertowany na nocnego myśliwca. Sławę zdobył jako skuteczny pogromca amerykańskich B-17 i B-24. Używał podobnego taktycznego ustawienia działek jak Kawasaki Ki-45 do ataku z dołu. Egzemplarz tu prezentowany jest jednym z ostatnich zachowanych na świecie. Przewaga w była jednym z kluczowych czynników zwycięstwa aliantów. W Udvar-Hazy Center możemy zobaczyć samoloty, które walczyły nad Europą, Pacyfikiem i pustyniami Afryki. To maszyny nie tylko skuteczne, ale często także przełomowe technologicznie. Zacznijmy od Republic P-47D Thunderbolt. Najcięższy i jeden z najbardziej odpornych myśliwców II wojny światowej. Miał ogromny silnik i był używany głównie jako samolot szturmowy wspierający wojska naziemne. Dzięki grubemu pancerzowi i niezawodności piloci wracali nim nawet z poważnymi uszkodzeniami. Co ciekawe, zrzucono z niego więcej bomb niż z B-17. Tutejszy egzemplarz nosi autentyczne barwy z 1944 roku. Kolejny eksponat w naturalny sposób przyciąga uwagę wszystkich odwiedzających. Jest to Northrop N1M Flying Wing, eksperymentalny samolot z 1940 roku. Znany jako Northrop Flying Wing, pierwowzór słynnych bombowców B-2 Spirit. Miał kształt latającego skrzydła, bez ogona, bez kadłuba. Jack Northrop był prekursorem idei latającego skrzydła. W swoich badaniach poszukiwał maksymalnej wydajności aerodynamicznej. Choć konstrukcja była trudna do opanowania, koncept stał się inspiracją dla nowoczesnych samolotów Stealth. Egzemplarz w Udvar-Hazy to oryginalny prototyp zbudowany z drewna i sklejki. Tuż za nim mamy Northrop P-61C Black Widow, pierwszy amerykański myśliwiec zaprojektowany od podstaw jako nocny samolot przechwytujący. Wyposażony w pokładowy radar, miał zwalczać bombowce i samoloty nocne przeciwnika. Był największym jednosilnikowym myśliwcem II wojny światowej. Miał 3-osobową załogę, pilota, strzelca i operatora radaru. Egzemplarz, który się tu znajduje, jest jedynym zachowanym P-61C na świecie. To co prawda nie samolot, a pierwszy śmigłowiec używany operacyjnie przez armię USA. Wołt Sikorski XR-4C. To prototyp z 1942 roku, który zainicjował rozwój lotnictwa śmigłowcowego. Co ciekawe, pilotowany był przez samego Igora Sikorskiego w czasie prób.
W 1944 roku uratował pilota z dżungli Birmy, co stanowiło jednym z pierwszych przypadków użycia śmigłowca w misji ratunkowej. Egzemplarz ten to jeden z najstarszych zachowanych śmigłowców świata. Ten trochę niepasujący wyglądem do epoki omawianych tu samolotów to Boeing Stearman, dwupłatowy samolot szkoleniowy, na którym uczyły się tysiące amerykańskich pilotów. Znany przede wszystkim z niezwykle solidnej konstrukcji i prostoty. W czasie II wojny światowej szkolono na nim również kobiety w programie WASP. Po wojnie kilka egzemplarzy trafiło do lotnictwa cywilnego, na przykład jako samoloty do akrobacji. Ten dobrze znany miłośnikom samolotów z okresu II wojny światowej to brytyjski Hawker Hurricane 2C, który podkreśla na tej wystawie współpracę między aliantami. Bez dwóch zdań jest to legenda bitwy o Anglię, choć często pozostająca w cieniu Spitfire'a. W wersji 2C wyposażony był w 4 działka 20 mm, idealne do ataków naziemnych. Warto tutaj podkreślić, że odpowiada on za więcej zestrzeleń niemieckich samolotów nad Anglią niż Spitfire. Co prawda jego konstrukcja była prostsza, ale z drugiej strony ułatwiało to naprawy w warunkach bojowych. Egzemplarz w Udvar-Hazy to oryginalna maszyna bojowa zachowana w idealnym stanie. Kolejny ciekawy samolot to Lockheed P-38J Lightning, dwusilnikowy myśliwiec o futurystycznym wyglądzie. Często nazywany był diabłem o dwóch ogonach. P-38J to myśliwiec eskortowy, rozpoznawczy i bombowy w jednym. Ciekawostka jest taka, że ten typ samolotu był używany w misji zestrzelenia samolotu z admirałem Yamamoto, architektem ataku na Pearl Harbor. Potrafił lecieć na jednym silniku i był bardzo trudny do zestrzelenia. Wersja J prezentowana tutaj miała lepsze chłodzenie i większy zasięg. Używany głównie w Europie i na Pacyfiku. Przejdźmy jednak do perełki tego muzeum. Większość odwiedzających te miejsce chce głównie zobaczyć dwa obiekty. Jeden to prom kosmiczny Discovery, a drugi to Boeing B-29 Super Fortress Enola Gay. Najbardziej kontrowersyjny samolot II wojny światowej. Ten konkretny egzemplarz przeszedł do historii jako ten, który zrzucił 6 sierpnia 1945 roku pierwszą w historii bombę atomową na Hiroshimę. Patrząc na niego odczuwa się z jednej strony podziw dla tego olbrzymiego samolotu, a z drugiej strony w tyle głowy kołacze się świadomość, że z niego zrzucono śmierć dla dziesiątek tysięcy Japończyków. Nie chcę tutaj rozstrzygać, czy to było potrzebne, czy nie. Chcę tylko powiedzieć, że wywarł na mnie piorunujące wrażenie. Jak na ówczesne czasy, był to najnowocześniejszy bombowiec świata. Miał hermetyzowaną kabinę, zdalnie sterowane wieżyczki i zasięg ponad 5000 km. Załogą dowodził pułkownik Paul Tibbets. Ciekawostką jest fakt, że po wojnie przez lata przechowywany był w częściach. Dopiero w latach 2000 został w pełni odrestaurowany. Enola Gay to z pewnością maszyna, która zmieniła bieg historii. Po II wojnie światowej nie nastał upragniony spokój, lecz nowa rywalizacja. Zimna wojna pomiędzy dwoma mocarstwami, Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Na niebie pojawiły się nowe maszyny, szybsze, potężniejsze i wyposażone w technologie, o których kilka lat wcześniej nawet nie śniono. Tylko tutaj mogą spotkać się samoloty wrogich bloków, skrzydło w skrzydło, w ciszy muzealnej przestrzeni bez wymiany ognia. Na początek MiG-15 bis. Słynny radziecki myśliwiec odrzutowy z początku lat 50., znany głównie z wojny koreańskiej. Był postrachem amerykańskich bombowców B-29 i poważnym wyzwaniem dla sił powietrznych USA. Silnik MiG-15 był skopiowany z brytyjskiego Rolls-Royce'a Nene, przekazanego ZSRR legalnie. W 1946 roku Związek Radziecki gorączkowo pracował nad stworzeniem własnych samolotów odrzutowych, chcąc dogonić Zachód. Problem polegał na tym, że choć Rosjanie mieli dobre samoloty pod względem aerodynamiki, np. MiG-9, to brakowało im odpowiednich silników odrzutowych. W tym samym czasie Wielka Brytania, jeszcze nie traktująca ZSRR jako potencjalnego przeciwnika,
zgodziła się sprzedać Związkowi Radzieckiemu 40 silników odrzutowych Rolls-Royce, Nene i Derwent. Na wniosek sowieckiej delegacji rząd brytyjski kierowany przez Clementa Attlee zatwierdził eksport najnowocześniejszych wówczas brytyjskich silników lotniczych do ZSRR. Decyzja ta była podyktowana względami gospodarczymi. ZSRR płacił gotówką, a także naiwnym przekonaniem, że Moskwa nie będzie w stanie ich skopiować. Rosjanie natychmiast zabrali się do działania. Rozebrano silniki Rolls-Royce'a do najdrobniejszej śrubki i skopiowano je niemal 1 do 1, tworząc własne wersje RD-500 oraz RD-45. Brytyjczycy szybko pożałowali tej lekkomyślności. Gdy tylko MiG-15 pojawił się w Korei, stało się jasne, że jego silnik to niemal kopia Nene. Rolls-Royce próbował nawet pozwać ZSRR za naruszenie praw patentowych, ale nie odniosło to żadnego skutku. Nie bez przyczyny obok MiGa stoi North American F-86A Sabre. Była to amerykańska odpowiedź na MiG-15. F-86 był pierwszym amerykańskim myśliwcem ze skośnymi skrzydłami, osiągającym prędkości naddźwiękowe w locie nurkowym. To właśnie F-86 Sabre stoczył legendarne pojedynki nad Koreą z MiGami w tzw. MiG Alley. Aleja MiGów to nieoficjalna nazwa nadana przez pilotów US Air Force obszarowi w północno-zachodniej Korei w pobliżu granicy z Chinami, wzdłuż rzeki Yalu, gdzie dochodziło do najcięższych walk powietrznych pomiędzy MiGami a F-86. Oglądamy tu autentyczny egzemplarz F-86A, jednego z pierwszych wersji produkcyjnych. Kolejny samolot to Lockheed T-33A Shooting Star, używany przez siły powietrzne USA i nie tylko, do szkolenia pilotów odrzutowych, nazywany też T-Bird. Był jednym z najdłużej służących samolotów szkolnych na świecie. W niektórych krajach latał do lat 90. Co ciekawe, Polska również używała T-33. Kilka egzemplarzy trafiło m.in. do testów w Instytucie Lotnictwa. Ten konkretny egzemplarz w muzeum to wersja A, najpowszechniejsza i produkowana w tysiącach sztuk. Wołt RF-8G Crusader to rozpoznawcza wersja myśliwca F-8 Crusader, znanego jako The Last of the Gunfighters, ostatni amerykański myśliwiec z działkami jako głównym uzbrojeniem. Wersja RF-8G była wykorzystywana do fotografowania celów strategicznych, m.in. podczas kryzysu kubańskiego w 1962 roku. Crusader miał unikalny podnoszony nos, poprawiający kąt natarcia przy starcie i lądowaniu z lotniskowców. Samoloty RF-8 latały jeszcze podczas wojny w Wietnamie i później były zastępowane przez F-14 i RF-4. A tutaj właśnie mamy Grumman F-14 Tomcat we własnej osobie. Ikona lotnictwa z czasów zimnej wojny. F-14 to dwumiejscowy dwusilnikowy myśliwiec o zmiennej geometrii skrzydeł. Sławę zyskał dzięki filmowi Top Gun z 1986. To właśnie w F-14 latał Maverick. Skrzydła tego samolotu automatycznie zmieniały położenie w zależności od prędkości i fazy lotu. Mógł przenosić pociski dalekiego zasięgu M54 Phoenix, zdolny zniszczyć cel oddalony nawet o 160 km. Był trzonem obrony lotniskowców aż do 2006 roku. Egzemplarz w Udvar-Hazy to wersja F-14D, wycofana ze służby w US Navy. Po drugiej stronie alejki, w cieniu legend MiG-15 i F-86 Sabre, zaczyna się nowy rozdział. Erę samolotów naddźwiękowych, lotniskowców, niewidzialnych myśliwców i bezzałogowych dronów. Każdy z tych samolotów to świadek innego etapu zimnej wojny. Od lotów nad Wietnamem, przez misję nad Zatoką Perską, aż po globalną walkę z terroryzmem. McDonnell Douglas FA-18C Hornet to wielozadaniowy samolot służący zarówno jako myśliwiec przechwytujący, jak i samolot szturmowy. Wersja C to ulepszony model z cyfrową awioniką i lepszym uzbrojeniem. Zastąpił wysłużone A-7 Corsair II i F-4 Phantom w marynarce USA. Był używany w operacji Pustynna Burza i podczas misji nad Bałkanami. Służył również w siłach powietrznych Australii, Kanady, Szwajcarii i Finlandii. Obecnie wypierany przez FA-18EF Super Hornet. Kolejny samolot to Grumman EA-6B Prowler.
specjalistyczny samolot walki elektronicznej. Zaprojektowany do zakłócania radarów, prowadzenia wojny radioelektronicznej i ochrony grup uderzeniowych przed systemami obrony powietrznej. Mógł przenosić pociski AGM-88 HARM. Służył w US Navy i US Marine Corps przez prawie 50 lat, od 1971 do 2019. Opiera się na konstrukcji bombowca A-6 Intruder. Egzemplarz w Udvar-Hazy to rzadko spotykana wersja z pełnym wyposażeniem systemów zakłócających. Kolejny egzemplarz to Lockheed Martin X-35B, bezpośredni poprzednik F-35B Lightning II. Wersja ta ma możliwość pionowego lądowania, idealną dla lotniskowców i misji ekspedycyjnych. Jest to także prototyp, który jako pierwszy wykonał pełny lot z pionowym lądowaniem. Grumman A-6E Intruder to dwumiejscowy samolot szturmowy zaprojektowany do lotów w każdych warunkach pogodowych, również w nocy i przy zerowej widoczności. Jeden z filarów US Navy od lat 60. do 90. Słynął z misji niskiego lotu nad wrogim terytorium. Bohater filmu Lot Intrudera 1991 roku, oparty na prawdziwych misjach z Wietnamu. Przejdźmy teraz do legendy zimnej wojny. F-4S Phantom II. Naddźwiękowy, dwumiejscowy, wielozadaniowy myśliwiec, używany przez marynarkę, siły powietrzne i piechotę morską USA oraz wiele państw NATO. Uczestniczył we wszystkich większych konfliktach, od Wietnamu po Irak. Wersja F-4S była ulepszona dla marynarki wojennej. Posiadał nową awionikę, lepszą aerodynamikę i silniejsze podwozie do lądowania na lotniskowcach. Rozwijał prędkość ponad 2 Mach, ale podobno trudny był w pilotażu. Przez wiele lat był najbardziej uniwersalnym myśliwcem świata. MiG-21F to jeden z najbardziej rozpoznawalnych samolotów ZSRR. Prosty, szybki, skuteczny, używany przez ponad 60 krajów. Najczęściej produkowany odrzutowiec w historii, ponad 11 000 sztuk. Osiągał prędkość maksymalną 2 Machów dzięki potężnemu silnikowi i małym rozmiarom. Słabo natomiast radził sobie z manewrowaniem. Brał udział w konfliktach m.in. na Bliskim Wschodzie, w Wietnamie i Indiach. Tą część wystawy zakończmy bezzałogowym samolotem rozpoznawczym i uderzeniowym, symbolem współczesnych konfliktów zbrojnych i zmian w prowadzeniu wojny. MQ-1L Predator to pierwszy szeroko stosowany dron bojowy USA. Pierwotnie używany tylko do rozpoznania, ale później został uzbrojony w pociski AGM-114 Hellfire, sterowany z odległości tysięcy kilometrów, np. z bazy w Nevadzie. Używany w Afganistanie, Iraku, Pakistanie i wielu innych konfliktach asymetrycznych. Egzemplarz ten to wersja L, jedna z pierwszych w pełni operacyjnych. Gdy spojrzymy na podniebne maszyny w Udvar-Hazy Center, trudno nie zachwycić się potęgą lotnictwa wojskowego. Ale tuż obok znajdziemy samoloty, które nie walczyły na froncie, lecz zmieniły świat, łącząc ludzi, miasta i kontynenty. W części tej przyjrzymy się kilku kultowym maszynom, które zapisały się złotymi literami w historii lotnictwa pasażerskiego. Na pierwszy ogień idzie Boeing 367-80, inaczej zwany Dash 80. To właśnie od tej maszyny zaczęła się era nowoczesnych odrzutowych samolotów pasażerskich. Boeing 367-80 był prototypem samolotu 707, który zrewolucjonizował komercyjne lotnictwo w latach 50. Powstał w tajemnicy przed inwestorami, ponieważ Boeing zaryzykował $16 milionów własnych funduszy, nie mając żadnego zamówienia. Podczas pokazu w 1955 roku pilot Tex Johnston wykonał beczkę tym samolotem nad rzeką Potomac, by udowodnić jego niezawodność. Dash 80 dał początek całej rodzinie 707, KC-135 Stratotanker, a pośrednio także 737 i 747. Egzemplarz w Udvar-Hazy to oryginał, jedyny zachowany Dash 80 na świecie. Cofnijmy się teraz trochę w czasie. Oto ciotka Ju, tak zwana Tante Ju. Jak nazywano pieszczotliwie Junkersa Ju-52. Był to jeden z najbardziej rozpoznawalnych samolotów lat 30. i 40. XX wieku. Trójsilnikowy metalowy transportowiec
niemieckiej produkcji, wykorzystywany zarówno cywilnie, jak i wojskowo. Charakterystyczne karbowane poszycie z falistej blachy aluminiowej zapewniało większą wytrzymałość. Lufthansa używała Ju-52 na trasach pasażerskich jeszcze przed II wojną światową. Podczas wojny był używany także do desantów, ewakuacji i transportu, np. w czasie inwazji na Kretę. Egzemplarz w tym muzeum to oryginalna maszyna z 1942 roku, odrestaurowana w barwach Lufthansy. Pozostańmy jeszcze w czasach wojennych. Boeing 307 Stratoliner to pierwszy pasażerski samolot z hermetyzowaną kabiną ciśnieniową, co pozwalało mu latać na wysokości około 6–7 tysięcy metrów powyżej burz i turbulencji, oferując większą, komfortową podróż. Wysokości te były wówczas niedostępne dla konkurentów. Wywodził się z wojskowego bombowca B-17 Flying Fortress i dzielił z nim skrzydła i silniki. Mógł zabrać na pokład 33 pasażerów i 5 członków załogi. W latach 1942–45 większość egzemplarzy została zarekwirowana przez siły zbrojne USA i przekształcona w wojskowy transportowiec C-75. Służyły one wtedy do przewozu personelu i VIP-ów oraz transportu strategicznego. Po wojnie samoloty 307 były przestarzałe technologicznie i zostały szybko wycofane z użytku cywilnego. Niektóre egzemplarze sprzedano prywatnym właścicielom lub przebudowano na luksusowe samoloty prywatne. Egzemplarz w Udvarhasy to jedyny zachowany 307 na świecie, pieczołowicie odrestaurowany przez Boeinga. A oto ikona lotnictwa pasażerskiego. Concorde to najsłynniejszy samolot pasażerski naddźwiękowy w historii. Symbol luksusu, technologicznego prestiżu i szybkości. Latał z prędkością ponad 2 machów. Lot z Paryża do Nowego Jorku trwał mniej niż 3,5 godziny. Dodatkową atrakcją było to, że pasażerowie mogli zobaczyć krzywiznę Ziemi z wysokości ponad 18 km. Projektowany był wspólnie przez Francuzów i Brytyjczyków jako odpowiedź na rozwój lotnictwa ZSRR. Samolot był kultowy, ekskluzywny, ale głośny i drogi w eksploatacji. Zużywał ogromne ilości paliwa, nie wspominając o trudnej dostępności części, wysokich kosztach przeglądów i certyfikacji. Paliwa spalał nawet 2 razy więcej niż klasyczny samolot pasażerski, a zabierał tylko około 100 pasażerów. Bilety kosztowały nawet od 10 do 12 tysięcy dolarów za przelot w 2 strony. Gwoździem do trumny okazała się katastrofa z 25 lipca 2000 roku linii Air France. Samolot rozbił się tuż po starcie z lotniska Charles de Gaulle w Paryżu. Zginęło wówczas 113 osób. Przyczyną była metalowa listwa, która spadła z poprzedniego samolotu na pasie. Przebiła oponę Concorda, a odłamki uderzyły w zbiorniki paliwa, powodując wyciek i pożar. Choć nie była to wada konstrukcyjna, katastrofa zniszczyła wizerunek Concorda jako bezpiecznego samolotu. Gdy 24 października 2003 roku Concorde po raz ostatni dotknął pasa, zakończyła się pewna epoka. Od tego czasu nikt nie przewozi pasażerów z prędkością ponad 2 machów. Egzemplarz w Udvarhasy to FBV-FA, który wykonał ponad 4000 lotów i był jednym z ostatnich latających Concordów.